Siema ludzie, Michał z tej strony. Witam z Dublina. Słuchajcie, jednym z takich typowych irlandzkich dań, które Irlandczycy uwielbiają, tradycyjnym irlandzkim daniem można powiedzieć, jest tak zwany Irish Stew, lamb stew, czyli coś na styl niby gulasz z jagnięciny, ale konsystencją bardziej przypomina to według mnie zupę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to zajebiste, jedno z najlepszych dań, jedna z najlepszych potraw, jakie w Irlandii jadłem. I dzisiaj pokażę Wam, jak ją zrobić. Bardzo prosta w zrobieniu, może troszkę kosztowna, bo samo mięso trochę kosztuje, ale ogólnie warte grzechu. Naprawdę warte grzechu, gorąco polecam. Zapraszam na film, po filmie zostawcie łapkę, kliknijcie subskrypcję i lecimy z tematem. Zaczynam od mięsa. W moim przypadku jest to kilogram pokrojonej, takiej już gotowej karkówki jagnięcej, ale może być to łopatka, może być jakiekolwiek mięso jagnięce, to tylko w zależności od tego, jakie mięso tak długo się będzie gotowało. Mięso przerzucam sobie do garnka, takiego większego. Stawiam na kuchenkę, włączam grzanie tak na średni ogień i zalewam to wodą. Na kilogram mięsa ja wlałem tutaj 2 litry, może troszeczkę więcej, troszkę ponad 2 litry wody. I to mięso muszę teraz zagotować. Podczas gotowania cały czas ściągam te nieczystości, które wytwarzają się. O to chodzi w tym. Dlatego to robię. Ściągam te nieczystości z mięsa i robię to, powtarzam ten proces tyle czasu, dopóki przestaną one się po prostu pokazywać. Kiedy przestaną się pokazywać, pokażę za chwilę, co robimy dalej. Przechodzę do moich warzyw. Ziemniaki i kilka innych dodatków. Cebula, marchewka, kawałek pora, kawałek selera. Mniej więcej połówka pora i połówka selera. Na tą ilość mięsa, którą mam, idealnie mi wystarczy. I chodzi o to mniej więcej, żeby te warzywa wszystkie pokroić. Jak to pokroicie, nie ma to większego znaczenia. Ja to kroiłem w taką, powiedzmy, średniej wielkości kostkę. Najpierw cebulę, później marchewkę. Żeby wszystkie te warzywa miały mniej więcej jednakową grubość po pokrojeniu. Por, tak jak mówię, połówka pora mi wystarczy. Te skrajne końcówki odkrajam i wyrzucam. Kroję pora wzdłuż i później szatkuję w takie mniejsze kawałki. Pora nie wrzucajcie od razu do miski, tylko go przepłukajcie zawsze, bo por ma to do siebie, że lubi mieć mnóstwo ziemi w środku. Więc najpierw sobie go przepłukajcie, zanim wrzucicie do reszty warzyw. I seler, tak jak mówię, połówka, mniej więcej połówka selera naciowego, którego kroję również w takie mniejsze kawałki. Oczywiście nie musi to być pokrojone idealnie, nie ma to większego znaczenia. Byleby mniej więcej wszystkie były w takiej samej postaci, wszystkie warzywa. I moje ziemniaki. Pół kilograma ziemniaków po prostu kroję w kostkę, tak jak do zupy. Ziemniaki mam pokrojone, warzywa mam pokrojone, por jest wypłukany, wszystkie warzywa mam w jednej misce.
Nie muszę tego trzymać oddzielnie, nie ma to żadnego znaczenia. Wracam do mojego mięsa. Tak jak mówiłem, po kilkukrotnym wyciąganiu tych nieczystości z mięsa, wyciągam mięsa. W tym procesie nie chodzi o to, żeby mięso ugotować do miękkości. Chodzi o to, żeby pozbawić mięso tego brudu. Więc jak tylko te nieczystości przestaną wychodzić, wyciągam mięso osobno do miseczki, a wodę, którą mi została, zostawiam, bo za chwilę będę jej używał jako mojego wywaru, na którym będę to gotował. Stawiam sobie większy garnek, do garnka odrobina oleju i na ten olej, delikatnie rozgrzany, wrzucam wszystkie moje warzywa, które pokroiłem. Wszystkie warzywa naraz. I teraz kwestia jest tego typu, że nie smażę tego Bóg wie jakoś długo. Chodzi mi tylko o to, żeby zmniejszyły one swoją objętość, żeby po prostu trochę mi siadły w tym garnku. Chwilę, po prostu około 10 minut je podduszam, żeby mi siadły. Tak jak widzicie teraz zmniejszyły praktycznie o połowę swoją objętość i tyle mi wystarczy. One nie muszą być podsmażone jakoś specjalnie, nic w tym stylu. I teraz do tego dorzucam moje mięso, które wyciągałem z wody przed chwilą. I to zalewam tą wodą, w której mięso się gotowało. Oczywiście jeszcze raz przecedzam to sobie przez sitko. Możecie to oczywiście zrobić jak tam uważacie, byleby czegoś użyć, bo tam zawsze jeszcze jakieś nieczystości zostają. Całość tej wody wlewam do moich warzyw z mięsem. Delikatnie przemieszam. I jak widzicie, nie wystarczyło mi tej wody, więc dolałem jeszcze pół litra bulionu. Ja tutaj po prostu rozpuściłem sobie 2 kostki, wieprzową i wołową. Nie ma to większego znaczenia, jaki bulion. Około pół litra bulionu. Chodzi o to, żeby zakryć tym bulionem, tym wywarem całe mięso. Delikatnie mieszam. Pokrywka na garnek i to powinno się dusić do miękkości, prawie że miękkości mięsa. U mnie się to dusiło po mniej więcej godzinę. Po godzinie sprawdzam, czy mięso jest... Mięso nie powinno być takie dogotowane do samego końca, powiedzmy takie al dente, bo jeszcze musimy do tego dorzucić ziemniaki. Dlatego nie wrzucamy ich od razu, bo się po prostu rozgotują. Po godzinie sprawdziłem, jeszcze mięso chwilę potrzebowało, więc zostawiłem na kolejne, powiedzmy 20 minut, może troszkę więcej. Po tym czasie mięso już było takie jak chciałem, tak jak mówię, powiedzmy, że al dente. I to jest moment, w którym wrzucam ziemniaki. Oczywiście bez wody, same ziemniaki pokrojone. Mieszam. Przykrywam pokrywką i teraz musi się to gotować do miękkości ziemniaków. I to będzie mój wyznacznik, że moje danie jest gotowe. Kiedy ziemniaki będą już miękkie, mięso musi być też miękkie. Mniej więcej kolejne pół godziny mi to zajęło. Sprawdzam sobie. Ziemniaki są idealne. Nie trzymajcie za długo, bo się rozlecą. Mięso jest idealne. O to mi chodziło. Moje danie jest gotowe. Wyłączam grzanie pod garnkiem. Dorzucam jeszcze garstkę posiekanej natki pietruszki. Mieszam i moje danie jest gotowe. Mogę podawać. Wygląda tak jak widzicie. Przypomina trochę zupę, ale naprawdę jest genialne. Jest naprawdę jednym z lepszych dań, jakie jadłem w Irlandii. Jedną z lepszych potraw. Malutki element dekoracji. Oczywiście wszystko według gustu.
I tak jak mówię, gorąco polecam, naprawdę gorąco polecam. Nie ma zbyt wiele roboty przy tym, a danie jest naprawdę warte tego czasu spędzonego. Łącznie mi około 2 godzin robienia. Życzę wszystkim smacznego, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ludzie i tymczasem.